Cześć, witajcie moi kochani wędkarze. Jestem tutaj w tym nowym miejscu sprzed 2 dni, po raz drugi. 2 dni temu pierwszy raz tu łowiłem i próbowałem, że tak powiem, testowałem siebie w nowym miejscu. No ale wyszło to średnio, ponieważ przez pierwsze pół godziny łowiłem rybki, a później nagle, że tak powiem, wszystko się skończyło, więc postanowiłem dzisiaj się po 2 dniach zemścić drugi raz w tym samym miejscu. I nie zmieniłem praktycznie nic, nawet starałem się, żeby pora dnia była taka sama, ale jestem tutaj trochę wcześniej i jak widzicie dzisiaj musiałem się osłonić trochę parasolem, bo jest tutaj pełna lampa. W tym momencie jest godzina 11:05, więc jestem trochę wcześniej, więc nie wiem, czy to nie będzie miało też wpływu na te brania, ale zobaczymy. W każdym razie chciałem odtworzyć takie podobne warunki, jakie były 2 dni temu. Jedyną zmianą, którą chcę zrobić, jest to, że będę po prostu donęcał, czyli wrzucę sobie 3-4 kule na początek, żeby zwabić trochę ryby zapachem i przynętą i będę próbował łowić. Jak brania ustaną, tak jak ostatnim razem, pewnie teraz ustaną trochę wcześniej, bo będzie mniej zanęty w łowisku naraz, ale zobaczymy właśnie, to jestem też ciekawy, jak to będzie. I jak brania ustaną, to będę donęcał 1-2 kulkami i znowu próbował, i potem donęcał i znowu próbował. I w ten sposób zobaczymy, czy uda mi się łowić po prostu dłużej i regularnie, często ryby. Takie mam dzisiaj założenie na dzisiejszy dzień. Zobaczymy, jak to dzisiaj to założenie się sprawdzi. I czy będzie zmiana. Jeżeli będzie zmiana, to będzie wniosek taki, że trzeba po prostu tutaj łowić w ten sposób. Albo jeszcze następnym razem przetestuję inaczej sklejoną zanętę, tak jak planowałem ostatnio. Natomiast dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby spróbować nie zmieniać zanęty, nie zmieniać jej konsystencji sklejenia, nic nie zmieniać tak naprawdę w tej zanęcie. Natomiast spróbować donęcać po prostu i cały czas próbować utrzymywać te ryby. Zobaczymy, jak one w ogóle się zareagują na takie donęcanie i na takie hałasowanie w międzyczasie. Jeżeli dobrze będą reagowały, to oznacza, że trzeba się w ten sposób tutaj w tym łowisku zachowywać. Także życzcie mi powodzenia, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie szło. Jest gorąco, ale rozłożyłem sobie parasol, siedzę sobie w cieniu i w cieniu przy tym lekkim wiaterku, bo jest lekki wiaterek, jest naprawdę przyjemnie. Przygotowałem sobie już zanętę, trochę namoczyłem zanętę. Przygotowałem wczoraj już wieczorem sobie glinę. Glina już sobie też w odpowiedniej konsystencji dowilżona sobie leży. I zaraz to wszystko połączę. Wrzucam 4 pierwsze kulki i będziemy próbować. Pierwsza partia wygląda tak. Ok, no więc mamy zanęcone i próbujemy. Zobaczymy, jak one zareagują dzisiaj na te 5 kulek, które wrzuciłem. Tak jak mówiłem, konsystencja jest praktycznie identyczna jak wczoraj. I zobaczymy. Ale zostawiłem sobie sporo tej zanęty jeszcze na donęcanie, więc dzisiaj jesteśmy przygotowani w razie co. Gdyby, zobaczymy, czy w ogóle brania będą, ale gdyby faktycznie weszły znowu w tą zanętę o tej porze dnia, bo jest troszeczkę wcześniej, tak jak mówiłem, ale gdyby udało się znowu je sprowadzić tak jak ostatnio, to gdyby przestały żerować i zanęta by się wypłukała, to mamy możliwość donęcania i możemy sobie próbować je zwabić ponownie. Także to jest ta różnica jedyna między tym łowieniem dzisiejszym a tym, które uprawiałem 2 dni temu. No i zobaczymy. No i troszeczkę jest wcześniej. Ale specjalnie wybieram takie nie za ciekawe pory dnia na to łowienie, bo
chcę się nauczyć właśnie je prowokować w tych godzinach, gdzie one tak żerują średnio. Jakbym wstał wcześnie, bardzo wcześnie rano, to pewnie by rezultaty były jeszcze lepsze, ale chodzi o to, żeby się challenge'ować. Tak jak już pewnie zauważyliście, ci co oglądali wcześniej, lubię sobie stawiać takie wyzwania, które są nieoczywiste. No, w tym momencie jest bardzo prześwietlona przez słońce ta woda, także to nie jest zbyt dobry moment do łowienia, no bo ryby nie lubią jednak takiej prześwietlonej wody, wolą bardziej poranną, gdzie słońce jest niżej, lub wieczorną, gdzie jest też niżej, tylko z drugiej strony. Także może być dzisiaj nie tak obficie, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle zareagują na tą zanętę. No, wydawało mi się, że coś jednak powstrzymywało lekko spływ tego zestawu, ale będzie widać po robakach. No tak. Pierwsze branie jest, z tym, że to maleńka ryba. Maleńka rybka. No ale zobaczymy. Jest dobry znak. Założymy 2 zamiast 3. Z 2 robaszkami może być łatwiej z tymi mniejszymi rybami. Było jedno skubnięcie też chyba. Ale tym razem robaszki nie były ruszone za bardzo. O kurczę, ale tu muszę się zastanowić, co z tym parasolem. Bo kurczę, on tu będzie mi trochę przeszkadzał przy zacinaniu. Dwa małe robaszki, na razie nie ruszone za bardzo. Muszę obniżyć troszkę grunt, bo stwierdziłem, że troszeczkę za mocno wlekę ten zestaw po dnie. Coraz częściej na haczyku pojawiają mi się jakieś szczątki z dna. No mamy pierwszą rybkę. Wcześniej jeszcze jedną ukleję złowiłem dużą, ale ten nurt tutaj ciągną te krąpie. Myślę, że go podniosę na wędce bez problemu. Taki jeszcze nie podbierakowy. Ale piękny. Krąpik. Pierwszy dzisiaj.
Jak to na warcie? Zaczynamy od krąg. Miejmy nadzieję, że na nich nie skończymy. I podejdzie coś fajniejszego, chociaż pora dnia, tak jak mówię, jest trudna. Pełna lampa. 11 godzina. I mamy następnego. Ten jakby troszkę większy, czyli podbierakowy. O, i pod prąd, prostopadle pod prąd podciągamy i dopiero później próbujemy go wyciągnąć. I dopiero wtedy nasz krąb zaczyna szaleć. Zmęczymy go trochę bardziej, bo wtedy będzie łatwiejszy tutaj do operowania nam na brzegu. Trochę zrobiłem krótszy podbierak ostatnio. Jak byłem, to jeden segment podbieraka po prostu zwinąłem, bo to nie było sensu. O, taka sztuka. Trochę większy niż ten poprzedni. Jestem ciekawy, jak długo te ryby w tej zanęcie dzisiaj będą brały. Wczoraj brały 25 minut dosłownie. Dziś może będzie trochę dłużej, ale zanęta jest identyczna. Hej, teraz się pospieszyłem. Na spokojnie, Tomku, na spokojnie. Trzeba im dać chwilę czasu, żeby tą przynętę jednak w tym pysku jednak sobie ułożyły, żeby nie było, że... No, drodzy wędkarze, teraz mamy coś poważniejszego. Chyba że po tym jak walczy, to wygląda, jakby to miał być leszcz. Ale na pewno to nie jest krąb. A zobaczymy, co my tu mamy za rybę. Kleń chyba. Tak, kleń. Nie jest zbyt duży, ale w tym prądzie nie idzie go uciągnąć. Kurczę, po prostu. Muszę uważać, żeby mu tego haczyka z pyska nie wyrwać. No, jest dziwnie zahaczony. Nie uwierzycie, był zahaczony pod okiem. Nieduży, ale zahaczony bardzo dziwnie z boku i dlatego bardzo kiepsko mi się go holowało. Także super rybka. Także kontynuujemy temacik łowienia z naszą przepływanką.
I następna rybka. To już raczej krąb. Bo bomby jak krąb. Tamten klęć też by bombał, on by tutaj tak się nie poddał, tylko że on był kiepsko zahaczony właśnie. Był zahaczony. Szczęście mu nie uszkodziliśmy. Dziwnie pod okiem. Ten już jest ładny krąb. Ładny nadwarciański krąb. I dosyć fajnie biorą, bo nie połykają. Proszę bardzo. Krąb. Nadwarciański krąb. Piękna rybka. Mimo że ludzie ich nie lubią, to ja je lubię. Bardzo waleczne ryby. Oczywiście na pierwszym miejscu jest płoć. Nie ma piękniejszej rybki od płoci. Szczególnie podoba mi się ta tęczówka pomarańczowa u płoci. Nie wiem jak u Was to wygląda, ale jak jest duża płoć, to jest po prostu cudo. Dobra, kontynuujemy i to jak najszybciej, dopóki ta zanęta tu ładnie pracuje, bo wygląda, że jednak im pasuje. I nawet się nie przejmują za bardzo tym prześwietlającym, mocnym słońcem, tylko twardo tam żerują. Przynajmniej na razie. Zakładam 3 białe robaki na haczyk 14. To jest generalnie tego akurat nie zmieniam praktycznie w ogóle na razie. Ale przyjdzie czas, że zacznę eksperymentować również z przynętą. Na razie uczymy się zanęcać. I idzie nam coraz lepiej. I następna rybka. I chyba znowu krąb. Ale tym razem chyba mniejszy, bo łatwiej się poddaje. Tak. Tego ogarniemy bez podbieraka. Ale nie jest taki całkiem mały, ale jest mniejszy ewidentnie od tego ostatniego. Cały czas próbuję walczyć. No, ale ledwo jak na wędkę. Nie wiem dlaczego, nie mogę się nauczyć używać tak podbieraka częściej, ale... O, proszę bardzo. Taki. Nie jest ogromny. No dobrze, to kontynuujmy w takim razie. Następny. O, tu już widzę, że to jest chyba kleń. Mały kleń. Kolejny. Tak. No i złowiliśmy klenia. Maleńkiego klenia. Tak
Także cały czas ruch tam jest. Cały czas ruch w naszej zanęcie jest i coś tam się dzieje. Więc wygląda to dzisiaj całkiem spoko. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Teraz przepuściłem trochę dalej tą przynętę w dół rzeki, żeby zobaczyć, jak tam dalej, czy się ustawiają dalej ryby. To by oznaczało, że już część zanęty się zaczyna rozmywać, ale wygląda na to, że na razie jeszcze nie. Wygląda, że nie. I robaki są w całości. Więc kleń troszeczkę zamieszania narobił, więc trzeba będzie chwilę odczekać na następne branie. Ajajajajaj. Strasznie gwałtowne niektóre te brania i potem są nagle odskok i koniec. Nie ma powtórki. No. I jeden robak jest wyssany, więc te najbardziej gwałtowne brania pochodzą z najmniejszych ryb. Prawdopodobnie ukleje. O, jeden robak jest wyssany. No, dziwnie się zachowuje czasami ten spławik. Muszę go jednak leciutko cały czas przytrzymywać. Ajajajajajajajajaj. Kurczę, ciężko jest czasami trafić. Naprawdę ciężko jest trafić. Ale to prawdopodobnie też była mała ryba. Jeżeli jest duża ryba ze sporym pyszczkiem, to ona po prostu wessa całą tą przynętę bez problemu. A jak jest mała ryba, pociągnie za jednego z robaków i jest spektakularne branie z żadnym efektem. O, co to było? Nie, tutaj to jest chyba kwestia zaczepienia tej śruciny jednego. No, widzicie, jaki to jest grunt. No, to jest 1,5 metra max. Nie więcej. No, po tym ostatnim kleniku nam brania ustały coś. Więc kilka razy jeszcze przepłynę. Jak będzie tak samo, to dorzucamy. Dorzucamy ze 2 kulki dorzucimy. Tak. Jest dokładnie to samo co wczoraj, co przedwczoraj. Czyli brania ustały. No i w takim wypadku, gdy nie mamy już zanęty, to możemy praktycznie, tak jak przedwczoraj to zrobiłem, zwijać się do domku. I teraz zobaczymy, co będzie, gdy wrzucę te kule. 2 sztuki, powiedzmy, rzucimy.
No, wrzuciliśmy 2 kuleczki. I teraz jest najbardziej interesujący moment tego łowienia dzisiaj, bo to będzie ciekawe, co te ryby na to, na te 2 dodatkowe dorzucone kulki. Czy one tutaj na nie zareagują, czy wręcz przeciwnie, już więcej ich tu nie zobaczę. Teoretycznie powinno być ok. Ale zobaczymy. Na pewno nie od razu, oczywiście. No bo hałas jest okrutny przy wrzucaniu takiego czegoś, ale są łowiska, gdzie ryby są przyzwyczajone do takiego dźwięku i nawet jakiś gałąź już mi się zaczepiła przy ściąganiu i nawet wręcz przeciwnie, reagują bardzo pozytywnie na takie coś. Czyli natychmiast zjawiają się w tym miejscu, gdzie to słychać. Może tutaj też tak jest, zobaczymy. Mnóstwo różnych dziwnych rzeczy płynie tą wodą. To akurat nie jest takie dziwne, bo to jest kawałek trzciny, ale generalnie można zaczepić wszystko. No dobra. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Co tu się nam teraz wydarzy? O. Coś jakby się interesowało, ale bardzo nieśmiało. Nawet nie czuję, że rymuje. Na razie po naszym donęceniu żadnej ryby. Ale branie już jest jakieś. Drugie. No nie mogę trafić czasami. Nie mam pojęcia, co to jest w tym grane. Brania są, tylko takie pojedyncze, bardzo krótkie szarpnięcia. Robaki w ogóle są niewyssane, więc wygląda to dobrze. Tylko kurczę, muszę się nauczyć, jak to zacinać. Próbuję zacinać przy każdym ruszeniu się spławika, ale też nieskutecznie. Muszę to wyczuć. O nie, teraz na koniec robaka było złapane, bo jest wyssany jeden. No właśnie. Czyli małe rybki się psocą. Małe rybki się psocą na razie. Ale to tak jest, po zanęceniu zawsze pojawiają się małe ryby najpierw, a później dopiero te większe. No wyobraźcie sobie, po dorzuceniu tych 2 kul w ogóle zero reakcji, czyli brania ustały po tym najmniejszym małym kleniku, którego ostatniego złowiłem. Teraz 10 minut przepływam. Kompletnie nic. Po wrzuceniu tych 2 kul liczyłem na to, że się odbuduje troszeczkę, ale no nie ma. Także postanowiłem sobie zrobić małą przerwę na jedzonko. Jak zjem, to wrzucę około 4 czy tam 5 nawet takich kul jako na początku i będę próbował dalej, dopóki mi się zanęta nie skończy, no bo na razie zero reakcji, tak jakby one w tym wszystkim kierowały, a nie ja. Mam takie poczucie, jakbym nie miał kontroli w ogóle. Ale z drugiej strony może też tak być, że po prostu, zresztą no, takie są zasady, no, one decydują o tym, czy jedzą, czy nie jedzą. Natomiast no, fajnie by było sprowokować je jakoś do tego jedzenia, a tutaj widzę, że moje donęcanie w ogóle nic nie dało, absolutnie. Także zjem sobie coś i będziemy się donęcać trochę więcej, czyli 4-5 kul wrzucimy
i zobaczymy, jak będzie po takim większym nęceniu. Jaka będzie reakcja. No, w końcu pierwsza rybka po dłuższej przerwie. Dosłownie miałem zastój, nie wiem, pół godziny nawet. No i taki krąpiczek niepodbierakowy, jak ja to mówię. Bez szaleństw, naprawdę bez szaleństw. Maleńki. No niestety nie ma to... Nie mam takiej kontroli, jakbym chciał mieć nad tym łowieniem, szczerze mówiąc. Wrzuciłem następne 4 kule po tych 2 jeszcze donęcających. Zjadłem sobie. No i dopiero za którymś tam przepływem dopiero ten krąpik. Są jakieś tam obskubiewania uklejek, pociągnięcia za pojedynczego robaka, ale no to nie o to chodzi, prawda? Także no, ten rezultat tego donęcania nie jest zbyt imponujący. Więc chyba lepiej by było mieć zanętę, która po prostu będzie się długo trzymała w tej wodzie. Nurt jest bardzo mocny, tak jak zresztą już wielokrotnie wspominałem. No i niestety ta zanęta musi być naprawdę optymalna, żeby tutaj dłuższy czas, że tak powiem, nam te ryby trzymała. Ale widocznie, kurczę, no nie reagują za bardzo na to donęcanie. No jeszcze ewentualnie można by, tak jak się to przy tyczce robi, donęcać kubkiem bezgłośnie, spróbować też. No ale to nie przy tej metodzie. Tutaj mamy wędkę z kołowrotkiem. Nie ma szans na donęcanie żadnym kubkiem. Także chyba że maleńkie kuleczki jeszcze takie, co rybkę na przykład wrzucać. To też by mogło zadziałać. O. A, coś tam zaczepiam o coś. Zaczepiam ewidentnie. Raz zaczepiam, raz nie. Widocznie jakiś kamień tam jest. Albo może własną kulę zanętową też mogę zaczepiać. Też to możliwe. No nie wiem, ewidentnie po godzinie 12 zaczął się całkowita cisza, zaczęła się brak brań absolutny. Ryby tak jakby się najadły, poszły sobie odpoczywać w krzaki albo w jakieś głębsze rynny. I nic nie jest w stanie je tutaj sprowokować, żeby tu wróciły. Takie wnioski. Absolutnie nic. Także próbujemy dalej. Zanęty jeszcze trochę mam, także... No ale ewidentnie ona już teraz przestała w ogóle działać. To jest
ewidentny ułam, nie? Kolejny mały klenik. Jest tutaj młodzieży trochę. Dobry znak na przyszłość. Taki malec. No tak, są strasznie niespożyte siły mają, że po prostu nie idzie go złapać. Jak taki duży ma takie niespożyte siły, to nie wiem, jak ci ludzie te ryby fotografują. W wodzie tutaj, jak go ciągnę odpowiednio pod prąd, to się poddaje dosyć łatwo. Ale jak już go dotknę tutaj, to po prostu chce się skichać, że tak powiem brzydko. No ale nie, to nie są te rezultaty, o które mi tu chodzi. Cały czas jestem niezadowolony niestety. No niestety muszę powiedzieć, że absolutnie nic się nie dzieje. Donęciłem pierwszy raz 2 kulami. Później po 10-15 minutach całkowite... To będziemy mieli chyba przyczynę naszego braku brań. Mamy tu jakiegoś drapieżcę. Jakiś okoń albo szczupak. No, w każdym razie później donęciłem jeszcze 4 kulami następnymi i nie ma w ogóle żadnej reakcji. Tak więc mam jeszcze trochę zanęty. Zrobię sobie chwilę teraz przerwy, żeby trochę odsapnąć psychicznie. No bo spływ za spływem trochę to męczy bez brania. I zaraz dorzucę jeszcze następnych 4, może 5 kul. I ostatnią partię tej sesji spróbujemy i zobaczymy, czy jednak jakieś ryby się zdecydują podpłynąć na jedzonko, czy nie. Mamy godzinę w tej chwili za 15:02. Od jakiejś wpół do 1 przestały brać. Więc już 1,5 godziny tak naprawdę
siedzę i złowiłem dosłownie jednego klenia i jednego krąpia, więc jest całkowity pomór. Po prostu te ryby nie żerują, w ogóle nie chcą pobierać pokarmu. Zdecydowały sobie odpocząć od jedzenia. Także zrobię tak jak mówiłem, czyli donęcimy 4 jeszcze kulami, 5 może i poprzepływamy i zobaczymy, jak to nie przyniesie rezultatu. To będzie trzeba kończyć na dzisiaj. Tak to bywa niestety, widzicie. Chciałem dzisiaj sprawdzić właśnie tą taktykę z donęcaniem, ale to całkowicie nie zadziałało. Przynajmniej nie teraz, nie dzisiaj, nie w tą pogodę, nie o tej porze dnia. Wczoraj zaczynałem gdzieś tak około tej godziny co teraz, może trochę wcześniej, więc jest minimalna różnica w porze dnia, nie wczoraj, tylko przedwczoraj, przepraszam, między poprzednią sesją, którą zrobiłem 2 dni temu i zanęciłem wszystko za jednym razem przed łowieniem, ale mimo wszystko to donęcanie w ogóle tutaj nie pomogło. Nie ściągnąłem ryb w ogóle. Dobra, także mała przerwa i za chwilę kontynuuję. Ok. No więc zanęciliśmy sobie następnymi 5 kulami i praktycznie już wyczerpaliśmy nasz zapas zanęty prawie do zera. No i spróbujmy sesyjkę popołudniową rozpocząć. Ostatnią partię. Sprawdzając tym samym, czy rybka wróci w nasze pole nęcenia, czy też nie. Zobaczymy. Było małe branie, ale to było tylko przytopianie jakąś małej ryby, więc możemy uznać, że pierwszy przejazd nic. Oprócz jakiegoś sporego kawałka zielska, które się nam właśnie przy zwijaniu zaczepiło o nasz zestaw. I musimy go tu ściągnąć sobie, bo nie mamy za bardzo innego wyjścia. Ciężki kawał zielska. Płynie tego całkiem sporo z tym nurtem. I dosyć mocno przeszkadza przy takiej przepływance właśnie. No dobrze, zobaczmy w takim razie. Tutaj mamy jakiś uwad. Co i róż przyczapia spławik i powoduje, że daje się nabrać. Z drugiej strony ten jeden robak podejrzany. No dobra. No i na razie nic.
Tak, ale coś tam nam te robaszki pociąga, bo widać, że są zniszczone. O. A takie rybki nam na razie biorą. Z dna. I to jest właśnie to. Jakoś tak się porobiło, że te grube no, grubsze rybki znikają po prostu w to samo południe. No, jakoś nie jest w stanie moja zanęta je w ogóle skusić do tego, żeby zostały przy tym stole i sobie jeszcze pożerowały, tylko po prostu sobie odpływają i koniec. Bardzo fajnie by było znaleźć jakiś sposób, żeby mimo wszystko jednak je po prostu skusić. To jest tak, jak jest impreza rodzinna, jest obiad, wszyscy pojedzą, są już najedzeni, wręcz przejedzeni i nikt już nie ma ochoty wcisnąć w siebie ani grama, ani czegokolwiek. I nagle gospodyni przynosi pyszny sernik, słociutki, z czekoladową polewą. I mimo wszystko, mimo to, że każdy już jest najedzony, objedzony, przejedzony, to jednak po kawałeczku i jeszcze tego sernika sobie poje. I to samo właśnie jest tu z tymi rybami, żeby znaleźć sposób taki, że mimo, że one już mają dość, słońce jest wysoko, nie podoba im się to całe otoczenie tego ich posiłku, to mimo wszystko, żeby znaleźć coś, żeby im podać i żeby one się jednak skusiły, aby zostać w miejscu żerowania, tu gdzie są. Mimo, że są już najedzone. To by poprawiło tą naszą sytuację teraz. No nic kompletnie, nic. 5 kul wrzuconych, identyczna zanęta jak od samego początku, nic nie zmienione. Ten sam skład, ta sama lepkość, ta sama proporcja gliny do zanęty, czyli obciążenia i zanęty. O, a tu mamy coś takiego. Być może, że na spinning teraz by był lepszy rezultat. No bo grasuje tu trochę tych drapieżników. Jeżeli taki drapieżnik na przykład sobie upodoba takie nasze miejsce, to te ryby tam nie będą spokojnie żerowały, mimo że jest nie wiadomo jaka zanęta. No, mamy pierwszą rybkę po długiej przerwie. W końcu jakaś ryba, oprócz uklejek. Szału nie ma, jeżeli chodzi o wielkość, bo już widzę, że krąpik jest mały, ale jest w końcu jakiś krąpik. Na bezrybiu i rak ryba, jak to mówią. Nie lubi, jak się go dotyka. Krąpiczek. Jak to zwykle. Nie za duży. Bardzo mocno weszły mi ukleje. Po prostu
Mimo grubych dodatków do zanęty typu groch, kukurydza, nie przeszkadza im to, żeby w tą zanętę po prostu wchodzić. No ale zobaczymy, może ten pierwszy krąpik jest znakiem tego, że może coś tu w końcu się podzieje. I zaczną rybki nam trochę brać. Jakieś brania są. Pierwsze oznaki rybek jakiś zaczęły się pojawiać, więc nie zapeszając, może coś w końcu zacznie się dziać w naszym łowisku. Wchodzimy w godziny popołudniowe, ponieważ jest godzina 15. Zrobiłem sobie małą przerwę w łowieniu, bo nic się nie działo, więc teraz wchodzimy w godziny popołudniowe. I być może coś się zacznie dziać. Tak czy inaczej. Nawet jeżeli teraz ryby zaczną brać bardzo ładnie i powiedzmy sobie nieprzerwanie, to tak czy inaczej nasz plan nie został wykonany, ponieważ to nie my decydowaliśmy o tym, że ryby łowimy lub nie. Oczywiście raczej byśmy chcieli łowić, więc to nie my decydowaliśmy, że ryby łowimy, tylko one decydowały, czy my je łowimy. A to już jest, można powiedzieć, oznaka słabości, bo nie jesteśmy w stanie złowić ryby wtedy, kiedy przyjeżdżamy na te ryby i kiedy chcemy je łowić. Ja dzisiaj mogłem sobie pozwolić na dłuższe przebywanie nad wodą, więc coś tam będę łowił i coś łowiłem, ale generalnie chodziło o to, żeby łowić regularnie i nieprzerwanie. A tutaj tego nie mamy. Więc nie można mówić o jakimkolwiek sukcesie. Oczywiście na razie tak czy tak nie można mówić o sukcesie, bo mamy tylko kilka ryb. Więc to nie jest żadne łowienie, ale nawet jakbyśmy zaczęli teraz łowić, to nie byłaby zasługa właśnie nęcenia, tylko raczej kaprysu naszych rybek. A to nie o to chodzi. Oczywiście łowienie jest przyjemne i brania z jakiegokolwiek powodu są fajne, bo można sobie połowić ryby, ale my tutaj chcemy osiągnąć konkretne cele. Kolejny krąpik. Nie podbierakowy. Czy to płotka? Pierwsza dzisiaj. Ładna. Ładna płoteczka, by mi się tylko nigdzie tu nie zaplątała, ale nie podbierakowa. Jest taka ładna, okrąglutka. Można ją na wędce podnieść, aczkolwiek okrąglutka, piękna ryba. Piękna.
Okrąglutka, puchniutka płoteczka. Ajajaj. Przestań się szarpać, bo ci tego haka nie wyciął. Także płotka jest. Lubię płotki, uwielbiam je. Ale częstotliwość tych brań jest po prostu słabiutka. Słabiutka. Dobrze, moi drodzy, kochani, kończymy na dzisiaj. Kolejna porażka, niestety. No ale tak jak mówiłem, no byłem przygotowany na dokładnie tak samo jak przedwczoraj. Tylko podzieliłem sobie nęcenie na wstępne, takie 5 kul i później donęcanie. Normalne, zwykłe, z ręki donęcanie. Najpierw było 2 kule, później 4, ale kompletnie zero reakcji na to donęcanie było, także było to średnio sensowne. Także wnioski sobie muszę powolutku wyciągnąć i spróbować może faktycznie z tą zanętą powalczyć inaczej, inną glinę zastosować i spróbować po prostu zanęcić wstępnie, ale tak, żeby ta zanęta była odporna na nurt i leżała dłużej. I wtedy zobaczyć. Także ciągle się uczymy. Fajna przygoda. Dużo doświadczenia dodatkowego. Także to by było na tyle na dzisiaj. Wracam do domku na obiadek, bo już jestem trochę głodny. Trzymajcie się. Miłego wędkowania Wam życzę. I do zobaczenia. Hej!